dlaczego ja nie daję Dawidowi jeździć autem? Przenieśli nas do innego stolika, tutaj mamy totalny widok na morze na tarasie. No żebyś zobaczyła, jaka to jest wymagająca praca, kochanie. Tutaj mamy wiatraki, lampki też już zamontowali w błyskawicznym tempie. Widzicie, jaki on jest? Nie chce się angażować. On to chyba chciałby się tylko wprowadzić i koniec, żeby mieszkać i tyle. Tak. Czemu tak jest? Dobry. Dzień dobry, kochani, witamy Was w kolejnym odcinku. My dzisiaj, kochani, jesteśmy w biurze emigracyjnym. Zaraz Wam pokażę, jak ten budynek wygląda. Dajcie łapkę w górę, kochani. I wszystko zaraz Wam opowiemy, jak tutaj wygląda. Żeby przedłużyć wizę w Tajlandii, musicie do Urzędu Imigracyjnego udać się 7 dni minimalnie przed końcem wizy. Jak jest więcej niż te 7 dni, no to się tak nie da zrobić, więc 7, 2, no ale wiecie. Albo dzień przed. Tak. Też da się. Też Dobra, się da. my wchodzimy tutaj do biura, bo wiemy, że już nam potrzebne jest zdjęcie. Potrzebna jest kopia paszportu. Tutaj wszystko to robią. Później Wam powiemy, jak to wygląda, ile żeśmy zapłacili. Biuro imigracyjne wygląda w ten sposób. Tutaj oczywiście piękna tajska kapliczka. To robi takie fajne wrażenie wszędzie. Takie mini świątynie. No, te kapliczki są cudowne. Jak przyjedziecie tutaj do tego Emigration, to zaraz zanim wejdziecie do Emigration, po prawej stronie jest takie biuro. To się Dokładnie nazywa po prostu... O, Visa też. Visa Photoprint, coś takiego. Do tego pierwszego tutaj, od tego biura emigracyjnego wejdziecie, jest bardzo miła pani, jedna młodsza, jedna starsza. Zapytacie się, co potrzebujecie, żeby zrobić przedłużenie wizy. Ona Wam powie, że trzeba zrobić zdjęcie. Bardzo profesjonalnie robili nam zdjęcie, po prostu aparatem fotograficznym, z kamery, normalnie z telefonu. Myśmy myśleli, że to trzeba, wiecie, tak jak do paszportu i tak dalej. Nie, okazało się, że nie. Pani robi Wam zdjęcie z telefonu, od razu drukuje. Macie 4 zdjęcia, bo za każdym razem, jak przedłużacie wizę, musicie przynieść ze sobą zdjęcie. Robi Wam kopię paszportu i nawet jak nie wiecie, jak pierwszy raz jesteście, na przykład myśmy też nie wiedzieli, co musimy wypełnić, jak musimy wypełnić, poprosimy do Panią, żeby nam wypełniła, więc wypełniła nam po prostu te wszystkie wnioski, wszystkie dokumenty, co musicie mieć. No oczywiście dane z paszportu, wiecie, wszystko powpisywać, musicie mieć adres, gdzie tutaj przebywacie, trzeba jej podać, a resztę to już ona z paszportu wypełnia, czyli skąd przyjechaliście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po tym wypełnieniu zapłaciliśmy za 4 zdjęcia, czyli za 8 zdjęć, 2 wypełnione druki, plus kopię paszportów razem z wizą, 440 batów. Więc to jest tyle, moi drodzy. No właśnie, więc uważam, że to jest fajne, ponieważ nam wszystko wytłumaczyła, bardzo fajnie się zachowała. Myśmy zrobili sobie zdjęcie, żeby już następnym razem po prostu wziąć wniosek i samemu to wszystko przywieźć, to co potrzebujemy, żeby nie zawracać już nikomu głowy po prostu, tak? Teraz idziemy do kolejki, zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale tam nie można filmować i fotografować. No nie, no to oczywiście, że nie będziemy brać kamery, ale powiemy Wam później. No i co, kochani, wszystko załatwione. Najpierw podchodzicie tutaj do takiego okienka na dole, pani Wam wszystkie sprawdza dokumenty, czy dobrze jest wypełnione i tak dalej. Daje Wam taki numerek i musicie iść tam do góry na pierwsze piętro. Tam wchodzicie, ten numerek będzie wyświetlony. Jak będzie wyświetlony, przechodzicie do jednego okienka, oddajecie swój paszport, te wypełnione dokumenty razem ze zdjęciem, ze wszystkim, które jest wklejone już tak jakby w ten formularz. I czekacie sobie, pani Wam wtedy nie zaskenuje jeszcze twarz kamerą, tak normalnie jak na lotnisku i czekacie, aż biją nam stempel. Więc tak żeśmy zrobili, poczekaliśmy, może nie wiem, trwało około 10 minut i pan do nas podszedł, podał nam normalnie te wszystkie dokumenty. Aha, jeszcze wcześniej trzeba zapłacić 1900 batów za przedłużenie wizy za jedną osobę, czyli około 200 zł. Spoko to jest, bo bardzo szybko to poszło, nie było dzisiaj ludzi, my byliśmy w czwartek, więc nie było problemu. Wiemy, że najwięcej ludzi jest w piątek albo w poniedziałek, czyli przed weekendem i po weekendzie. Najlepiej przyjechać tutaj rano od godziny 8:30, bo między godziną 12 a 13 mają oni przerwę, czyli dopiero po 14 znowu możecie tutaj po 13 możecie tutaj przyjechać bez problemu i sobie wszystko pozałatwiać. No my jesteśmy szczęśliwi, że wszystko tak poszło bez problemów. Kochani, a co ty się nie cieszysz? Ja się cieszę, kochanie. Bardzo fajnie. W ogóle pan, który nam oddawał paszporty, wyglądał tak jakby siedzimy, był Polakiem. Słuchajcie, siedzimy w tym biurze i sobie myślimy, jeju, siedzi tutaj taki pan, który przybija te stremple do paszportu. Wyglądał normalnie jak Polak. Biały, normalnie wszystko i rozmawiał po tajsku normalnie z nimi, tam wiecie, myśmy się dziwili. No i jak ten pan wyszedł i podał nam te paszporty, pytamy się go bardzo grzecznie, skąd on jest? On zdziwiony mówi, że on tajem jest, nie?
A ja mówię, że bardzo wygląda europejsko i żeśmy się właśnie zdziwili, że mówi po tajsku. Zaczął się śmiać, mówi nie, ja jestem Tajem, więc taka śmieszna przygoda nam się wydarzyła tutaj naprawdę, że myśleliśmy, że może tutaj jest jakiś Europejczyk, który po prostu mówi po tajsku i pracuje tutaj w biurze. No chyba się takie coś nie zdarza, ale po prostu no, tak wyglądał naprawdę europejsko, bo biała twarz, zupełnie takie rysy twarzy, jak z Polski, nie wiem, tak nam się wydawało. On mówi, że 100% jest Tajem. Więc mamy, kochani, już wszystko załatwione. Jest elegancko, więc możemy jeszcze miesiąc spokojnie tutaj sobie posiedzieć. Znaczy no troszkę dłużej, bo myśmy przyjechali tak jakby 7 dni przed zakończeniem naszej wizy, więc wszystko jest super. Zobaczymy, jak będzie dalej. Takie najczęściej zadawane pytanie, nie tylko na YouTube, ale u mnie na Instagramie jest, dlaczego ja nie daję Dawidowi jeździć autem? Ja nie chcę. Ale co to znaczy nie daję? Słuchajcie, są ludzie, którzy lubią jeździć autem, a są ludzie, którzy nie lubią. Czy zawsze tylko facet musi siedzieć za kierownicą? Ja nie wiem, o co wam chodzi. Tu nie jest tak, że ja mu nie daję, czy nie wiadomo co. Dawid po prostu nie chce. Ale ja On przecież się sam czuje mogę lepiej. sobie wziąć auto i pojechać. Ja wolę jeździć Tak. motocyklem po prostu. A z autem w Polsce to jeszcze zdarzało mi się tak jeździć, ale tutaj kierownica jest po prawej stronie, ruch jest też po drugiej No ale stronie. jeździsz przecież skuterem też. po No tej dobra, samej ale stronie. wiesz, jakoś auto to jest auto, tutaj skutery, sama wiesz, z każdej strony są ciebie, więc Wiem, wyprzedzając ja jednej nie sprawy, czułbym się słuchajcie, z tym komfortowo. Trzeba mieć oczy naprawdę dookoła głowy. No dużo wymaga to naprawdę koncentracji, żeby się do tego przyzwyczaić. Dawid czuje się po prostu lepiej na motocyklu, ja się czuję lepiej za kierownicą w samochodzie, więc on mnie nie namawia do tego, żebym ja kierowała na razie motocyklu. Oczywiście, że chcę się też nauczyć kiedyś tam, Motocykle. ale co? Co? Kierowała na razie motocyklu. Nie. Będzie. Wiecie co? Jakbyśmy mieli taką małą jakąś Toyotkę, to bym sobie nią jeździł, ale jak mamy czołga, który ma takie wymiary, że naprawdę wiecie, to jest większy niż bus, no to jakoś nie czuję się pewnie, żeby tym jechać po takich małych uliczkach. Ale słuchajcie, czy to trzeba naprawdę się tłumaczyć cały czas? Przecież każdy układa swoje życie i swój związek tak jak chce. U nas po prostu Dawid powiedział, nie chce jeździć autem, on chce jeździć lepiej po prostu motocyklem. Ja nie wiem, co to jest za problem w ogóle. Ja nie wiem, dlaczego wy mi ciągle piszecie, że albo ty mu nie dajesz. A skąd wy wiecie, czy ja mu daję, czy nie daję, jak wy u nas nie mieszkacie? Wiecie co, jak mi nie daje, to sobie sam wezmę, no co? Weź, wariatku. Po co takie głupoty gadasz? Jatko święta. No. To jest niesamowite. Pojedziemy na budowę, pokażemy wam, jak to wszystko wygląda. Tylko już się nie denerwujcie tym, że u nas w związku, jak wy tam zgadujecie, a u nich to pewnie jest tak, a u nich pewnie jest siak. Nie wiecie, jak jest i koniec. Nie Jest zgadujcie dobrze, po bo ten prostu. związek trwa już trochę czasu i jesteśmy naprawdę ze sobą bardzo szczęśliwi, zadowoleni. Ale I wiecie, się no my nie dogadujemy. musimy nikogo o tym przekonywać. Nie wiem, ci ludzie, którzy nas znają, czy ci ludzie, którzy oglądają nas od początku, to wiedzą, że mamy banana na gębie cały czas. Jesteśmy naprawdę mega szczęśliwi. Nie wiemy, czy to się kiedyś zepsuje, czy się nie zepsuje. Tego nikt nie wie, czy macie związki, jak jesteście w tym samym wieku, czy ktoś jest trochę starszy, czy trochę młodszy. No nie ma różnicy. Ludzie się schodzą i rozchodzą, jak coś się wydarzy. Nie wiem, my też nie jesteśmy, wiecie, jakimiś jasnowidzami. Ja nie mogę przewidzieć pogody rok do przodu, ani nawet miesiąc do przodu. Ja nawet nie wiem, jaka będzie jutro, więc możemy wam tylko pokazać po prostu tak, jak jest i tak, jak my to odczuwamy. Nie wiem, czy uda nam się to wam przekazać w taki sposób, żebyście zrozumieli tak samo jak my, no bo to jest oczywiście ciężko. Każdy z nas ma inną drogę do przeżycia. No. Więc nie denerwujcie się tak, oglądajcie po prostu i albo wam się nie podoba, albo nie. A my zaraz jedziemy na budowę. O. Kochani, byliśmy na budowie, ale tak zaczął padać trochę deszcz, nie chcieliśmy tam łazić, więc pokażemy wam później albo pojedziemy jutro. Dzisiaj jesteśmy natomiast, zobaczcie, jaką drogą jechaliśmy. Wszystko jest wysłane, taka aleja z bambusów, pięknie, tutaj dużo palm. Naprawdę przecudownie to wygląda. Jest to restauracja, taki punkt widokowy. No tutaj trzeba niestety zamówić stolik. Chcieliśmy przedwczoraj iść, albo wczoraj nie było w ogóle miejsca, chociaż nie ma sezonu. Tak się nazywa Jungle Club. I w środku ponoć jest naprawdę super, piękny widok. I ponoć mega żarcie, więc ciekawa jestem w ogóle, jakie będzie jedzonko. Czy będzie dobre, czy będzie coś bez czosnku. No w razie czego to zjem frytki. Wiecie, ja nie mam z tym problemu. Ale ciekawa jestem też, jakie są ceny, bo tak wszyscy nam mówili, że restauracja przecudowna, piękny widok i tak dalej, więc pomyśleliśmy, dzisiaj się wybierzemy. Nareszcie mamy stolik
Więc zaraz wchodzimy do środka, bo trzeba być punktualnie. Mamy na godzinę 16. Chcemy też zobaczyć, jak tutaj słońce już zachodzi, no ale w dzień oczywiście też chcemy zobaczyć ten widok. Zobaczymy, czy w ogóle będzie coś widać, bo jest teraz zachmurzenie dość duże, troszkę pokropuje deszczyk, więc mam nadzieję, że nie będzie mgły. Nie do wiary, jak tu jest pięknie. Kurczaczki. Już pokazuję kurczaczku, jak tu pięknie. Pokaż, jak pięknie tutaj jest. Bardzo ładnie. No i pogoda w sumie nie jest aż taka zła, No, kochani. przestało padać, no zobaczymy, czy nie będziemy mieć mgły nad morzem. Tu w ogóle jest hotel, ale kosztuje jakoś 600-700 zł na dobę. No ale wiecie, jest pięknie. Tylko podjazd taki wysoko trzeba podjechać, więc dla odważnych. Chcę taką palmę. Pięknie. Którą palmę chcesz? Tą, taką. A, ładną. tą. Tak mi się podoba ta palma. Chyba Taka zrobię palma sobie się podoba mojej żonie. Zrobić zdjęcie i będziemy mieć taką w ogrodzie. Cudownie. To jest widok. Pięknie wykoszona trawka, zadbany ogród, a tu basen Infinity View. Bardzo ładnie. Idziemy do stolika. Szykowali nam stolik, mieliśmy rezerwację wcześniej. Teraz przejdziemy się na taras widokowy. Duże wrażenie. Dronem nie można tu latać, bo jest zakaz, ale kusi, moi drodzy, kusi. Szybki rzut oka, co tu jest? Ceny są jak w restauracjach w sumie w centrum miasta, takich nie tutejszych, ale jakieś steki czy coś. Czy włoskie restauracje mają takie same ceny. Więc normalnie, trzeba jeszcze tylko 10% za obsługę doliczyć. Pizza za 35 zł jest ok. Patrzcie, jakie mamy pyszne jedzonko. Znaczy, mam nadzieję, że jest pyszne. Nie wiem, wygląda naprawdę rewelacja z lekkim Fajnie. sosikiem. Dawid oczywiście tradycja. Zobaczcie tu. Ale to fajnie wygląda. Tutaj kaczuszka. A ja mam frytki, w końcu duża porcja. Jakieś 3 sosy różne. No pięknie. Super, naprawdę, jestem ciekawa, jak smakuje. Przenieśli nas do innego stolika. Tutaj mamy totalny widok na morze na tarasie. Właśnie pan tutaj niesie pizzę dla mnie. Ale pizzę ci dali. O, No ładna fest. Bardzo fajnie. I co? Pozostało nam się rozkoszować piękną obiadokolacją. I polecam wam tu przyjść. Zobaczymy zaraz, jak smakuje. nareszcie dotarliśmy na budowę, kochani. Jesteśmy. No bo wieczorem to wiecie, jak byliśmy w tej restauracji, to już było tak późno, to nam się nie chciało, zrobiło się ciemno. O, ten mi ciągle poprawia kamerę, zanim sam ją potrzyma. Dlaczego nie potrzymasz sam? No żebyś zobaczyła, jaka to jest wymagająca praca, kochanie. Muskuły mi rosną, mówi. Czyli jestem trzymaczka teraz do kamery. Pogoda dzisiaj była taka, wiecie, no padał deszcz naprawdę dość mocno przez godzinę. Myślałam, że tutaj będą kałuże, ale to wiecie, nie w każdym momencie, czy nie w każdym miejscu tej wyspy pada wtedy, tak? Więc u nas lało naprawdę bardzo mocno. No a tutaj jak wygląda? Jak mam przekręcić teraz kamerę? No właśnie, kochanie, jak to zrobić? No. U nas to wygląda tak. Wcale nie padało tu chyba aż tak Znaczy mocno. nie, padało na pewno, bo są kałuże tam z przodu, ale tutaj widać, że już jest sucho. Czyli troszkę czasu minęło, dalej jest parno. Słuchajcie, najlepiej jeździć skuterem w tym momencie, bo przynajmniej macie troszeczkę wiaterku. A teraz stoi, jak widzicie, palmy w ogóle prawie się nie ruszają, naprawdę nie ma wiatru, niczego. Jest gorąco. No jak to u nas na budowie? No stawiałem już ten mur oporowy taki do drogi. Na tym będzie oczywiście nasz murek przed domem. I już jak widać z tej strony robią tą drugą łazienkę, tą większą z tymi 2 umywalkami. Zobaczymy zaraz w środku, jak wejdziemy, co oni jeszcze zrobili. No bo nie było nas wczoraj tutaj, tak? Akurat idziemy, jak oni mają przerwę lunchową, więc nie gra tak muzyka. Sawadika. Hello. No może wejdziemy. Tu są nasze drzwi wejściowe, już jest zrobione. Z tej strony normalnie można też zrobić sobie pralnię. Co to znaczy?
że jak tam, gdzie parkujecie autem czy skuterem, tutaj będzie oczywiście jeszcze zadaszenie, którego jeszcze nie ma, można sobie na przykład, jeżeli willę się wynajmuje, czy wy tak chcecie, tutaj z tej strony można sobie zrobić drzwi, bo tu jest taki pokój normalnie przeznaczony na pralnię, takie pomieszczenie. Właśnie tam, gdzie pokazałam te drzwi, ludzie po prostu wystawiają pranie na zewnątrz. Jeżeli ktoś przyjedzie po te pranie, bo jest tutaj też taki serwis, że mogą pranie odebrać i pranie przywieźć do domu, wtedy nie muszą wchodzić do całej willi, nie muszą mieć klucza, więc to jest takie z jednej strony bardzo praktyczne, ale co jest niepraktyczne, powiem wam, teraz mamy porę deszczową i czasami u nas pada deszcz, tak jak było wczoraj, padało chyba z 2 godziny, dzisiaj godzinę, a my właśnie w tej willi, której mieszkamy, jest pralnia na zewnątrz. Dlaczego? No bo raz, że nie chcieli zrobić to tam, gdzie mieszkają, ponieważ są piękne oczywiście pomieszczenia, duże sypialnie, duże łazienki, więc to by im troszkę zablokowało miejsce, a że budowane jest to wszystko na skalę, więc mają też miejsce, ponieważ dom jest zbudowany na takich balkach, tak? I on jest bardzo wysoko. Jak zejdziecie na dół, bo tam jest skała, więc trzeba było ten dom podnieść do góry. Jest takie miejsce między tą skałą, mniejszą skałą. Wiecie, jak to skały są? Troszkę są spadziste, troszkę tak, troszkę siak. Zrobili po prostu na dole jeszcze jedną sypialnię i taką pralnię. No to jest oczywiście wykorzystanie miejsca idealnie, tak? Tylko że jak zaczął padać deszcz, musicie zejść oczywiście po schodach, wejść tam pod tą skałę, czyli pod ten dach tej willi jakby i zrobić sobie pranie. Fajne miejsce, idealne, dużo miejsca po prostu. Możecie sobie zapalić światło i wszystko widzicie. Jest tam pralka i suszarka. No ale jak macie tam wyjść w deszczu, jak leje, jak z cebra, no to jest to po prostu niepraktyczne. Więc my będziemy mieć to w środku. Tak, myśmy zamienili po prostu to miejsce, które było przeznaczone, Jezu jak ja wyglądam, no trudno, które było przeznaczone właśnie na pralkę, zaraz wam pokażemy to miejsce, myśmy zamienili to z taką ubikacją dla gości, bo nam to nie jest potrzebne i stwierdziliśmy, że tam, gdzie miało być przeznaczone miejsce do pralki, to jest bardzo długie, choć może pokażemy to miejsce. Tu akurat stoi motocykl w środku, ktoś sobie schował przed ulewą, no ale nie szkodzi. Widzicie, to miejsce jest takie długie, że mieściłyby się 2 motocykle tak w zasadzie tutaj, więc my postanowiliśmy, że zrobimy z tego garderobę. Postawimy po prostu ścianę wzdłuż, jakieś takie może jeszcze półeczki i tak dalej, żeby było miejsce po prostu gdziekolwiek coś postawić, tak jak na przykład nawet ręczniki, czy pościel, obojętnie co, no gdzieś trzeba to wszystko wstawić, tak? A jak ktoś robi sobie tylko szafę w każdej sypialni, załóżmy, no to ona nie jest aż taka duża, żeby pomieścić tam wszystko. Znaczy, no nam się tak wydaje, bo mamy, jak wiecie, dużo rzeczy, więc musimy gdzieś to pomieścić, więc zlikwidowaliśmy to pomieszczenie jako pralnię i zrobiliśmy z tego, no taką małą garderobę, można by było powiedzieć. Tutaj miała być ta ubikacja dla gości. Tutaj sobie ktoś zrobił, bo z dziećmi nieraz przychodzą, to te dzieci może się bawią tutaj, więc mogą sobie nawet się przespać, ale tak to wygląda, że to miejsce może być i na pralkę, i na suszarkę, więc mamy tutaj odpływ, normalnie prąd zrobiony, woda i tak dalej. Można tutaj sobie postawić nie tylko pralkę i suszarkę, ale z drugiej strony na przykład zrobić naprawdę takie półki, gdzie można sobie na przykład rzeczy do kuchni mieć, albo jakieś, no nie wiem, to się w zasadzie nie kupuje tak na zaś, ale wodę na przykład, jak ktoś chce kupić sobie więcej, jedzie do jakiegoś sklepu dużego, to wtedy można sobie kupić te wody i wstawić do tego pomieszczenia. Ja uważam, że to jest fajna idea, ale oczywiście, jeżeli ktoś woli 4 kibelki, no to niech sobie zrobi 4. W każdej sypialni, tak samo jak i w salonie, wiszą już wiatraki, żeby można było włączyć. Nawet z tamtej strony wisi już klimatyzacja, zobacz. Nie pokazywałeś, sam nie widziałeś jeszcze, co nie? No wisi. No robota idzie tak szybko, naprawdę, że się w głowie nie mieści. I zaczęli już tą 3. łazienkę, bo ta jedna łazienka już jest prawie skończona. Ta druga łazienka też już jest płytkami położona. Tutaj zaczęli tą 3. łazienkę, gdzie będzie prysznic w innym kolorze i te ściany i podłoga w innym kolorze. Ja uważam, że to jest fajne, bo przynajmniej troszkę jest odmiany, ale jedną łazienkę mamy taką, gdzie będą same te beżowe kapelki i na ścianach, i na podłodze, bo chciałam ją właśnie taką ciepłą, piaskową, bo to jest ta największa łazienka. To jest właśnie ta największa łazienka, która będzie z wanną, z dużym oknem, gdzie później jak będzie mur, można posadzić sobie jakieś zielone, piękne drzewka, będzie okienko tu z tej strony. Myśmy tutaj zrezygnowali z prysznica. Dlaczego? Ponieważ są 3 prysznice w tej willi, jeden jest na zewnątrz, 2 prysznice są w innych łazienkach. Nie chcieliśmy tutaj prysznica, żeby nie zajmować miejsca, ale chcieliśmy koniecznie bidet. No ja już to mówiłam wiele razy, że my chcemy bidet chociaż w jednej łazience, więc tak żeśmy zrobili, zamieniliśmy po prostu prysznic na bidet i uważam, że to jest
dla nas osobiście bardzo fajna idea i myślę, że zyskaliśmy też troszkę miejsca, bo jednak kabina prysznicowa zajmuje miejsce. Tutaj będzie większa przestrzeń, jak ta wanna będzie stała tutaj w tym miejscu koło okna, żeby można było sobie oglądać w czasie kąpieli te piękne kwiaty, które posadzimy później na zewnątrz. To uważam, że to jest fajna idea. Co do płytek, kochani, no wiecie, no każdy lubi coś innego i każdy lubi inny kolor. Ja lubuję się w tych kolorach ciepłych, ponieważ tak jakby ten dom, który miałam wcześniej w Niemczech, ten duży, miałam wszędzie zimne płytki. Były to płytki szare i na podłogach i w łazienkach. Wszędzie one były takiego koloru bardzo zimnego. Później jak kupiłam to mieszkanie we Wrocławiu, też zrobiłam te płytki bardzo zimne, takie szare, ponieważ na nich nie widać tak za bardzo brudu, tak? Ale tutaj postanowiłam, że jest tak piękne miejsce, tu jest ciepło, świeci słońce. Dlaczego nie mam zrobić ciepłej łazienki? Czyli dla mnie to jest pierwszy raz w życiu, nie wiem, ty lubisz ciepłe kolory czy zimne? Nawet się ciebie nie pytałam, tak szczerze mówiąc. A mi to jest, wiesz... Dawidowi to jest obojętne, powiedział, że nie. Ty sobie wybieraj, ja nie chcę się wtrącać. Za bardzo mi nie pomógł, wybrałam to w ciągu pół godziny, wszystko. No ale ty, skarbie, nawet nie chciałaś tej pomocy, więc... To... Jak nie chciałam tej pomocy? Pytałam się ciebie, czy ci się podoba, to powiedziałeś, że tobie jest obojętne. Nie, to tak nie powiedziałem i teraz nie kłam. Słuchajcie, przed chwilą powiedział... Gdyby mi się powiedział... nie podobało, to bym się z tym nie zgodził. A jeśli uważamy, że nasze gusta są podobne, a żona ma taką głowę kreatywną, no to pozwoliłem jej na to. A pozwoliłeś mi, no dziękuję ci bardzo, że mi pozwoliłeś. Nie, tak naprawdę to było tak, że ja wybierałam tam te płytki, Dawid siedział na zewnątrz i czekał, aż mu przyniosę jakąś i pokażę. Nie interesowało cię to za bardzo. No kochanie, to ty wybierałaś, więc co? No właśnie, więc to takie było to nasze wybieranie, że ja wybierałam, pokazałam, on powiedział, tak, piękne, jak tobie się podobają, to jest super. Więc tak jakby na wszystko się zgodził. Nie wiem, jak wy wybieracie płytki, kochani. Mi się podobało, też ty wybierałaś i no, mogę polegać na tobie, więc... No, bardzo co dziękuję. to dużo mówić. Jakie masz inne wyjście, nie? Tak. Nie, no my się nie kłócimy przeważnie o takie rzeczy, no bo tak naprawdę to, nie wiem jak u was jest, ale ja uważam, że zawsze kobieta powinna wybierać, no chyba, że macie faceta, który jest bardzo kreatywny i ma niesamowity gust, albo jakiegoś architekta wnętrz, no to oczywiście on ma tą żyłkę kreatywności i on oczywiście wybiera, tak? No ale u nas tak nie jest, więc myśmy wybrali tą ciepłą łazienkę, gdzie może przebiliśmy ją trochę właśnie tym zimnym kolorem koło prysznica, ale to dopiero będę mogła wam pokazać, jak będzie skończona, bo nie wiem, czy ta trzecia już jest skończona tam, a pójdziemy zobaczyć. Tutaj mamy wiatraki, lampki też już zamontowali w błyskawicznym tempie, No, naprawdę. ja po prostu jak przyjechałam tutaj, to się zdziwiłam, dlaczego te wiatraki będą tak, znaczy są już zamontowane z brzegu. Myślałam, że one będą tak na środku, ale pomyślałam sobie, przecież my dostaniemy jeszcze kuchnię. I jak będzie ta kuchnia, no to wtedy będzie wyglądało to tak, że będą jeszcze dwie lampy takie duże, zwisające nad tą naszą wyspą. Dlatego musieli te wiatraki przesunąć w jedną stronę, ponieważ będą te wiszące lampy. No myślę, że to będzie ładnie, ale te lampy dopiero wyznaczą miejsce, czy przywiozą tutaj, jak będzie stała kuchnia, jak będzie stała ta wyspa, żeby dokładnie wymierzyć, w którym miejscu mają wisieć te lampy. Zobaczcie, tu weszliśmy do tej trzeciej łazienki, która właśnie ma te szare płytki. One są troszkę inny format, bardzo mi się podobało, bo one lekko są błyszczące, czyli jak zapalicie światło, to one mają taki lekki brokat, ale jego jest bardzo mało i wtedy troszkę tak lśnią, chociaż są matowe, tak? I one po prostu tak, tutaj macie na szampon i tak dalej, można sobie postawić, tutaj pod prysznicem będzie oczywiście kabina z tej strony i one właśnie, tak zobaczcie, jaki jest kontrast z tymi płytkami ciepłymi, do tych płytek troszkę zimniejszych. Ja uważam, że to bardzo ładnie. Teraz, więc nie widać, tak, ale... No jest zachmurzenie, ale wiecie, jak będzie świeciło słońce, to naprawdę to ładnie wygląda. Żeśmy przymierzali na zewnątrz te płytki jednej do drugiej. Ja uważam, że jest po prostu świetnie. Kiedy będziemy wam mogli pokazać te wszystkie płytki tutaj? No kochani, jak będą już wstawione okna, myślę, wtedy zdejmą. Ja myślę też, że tak wtedy to zrobią, dlatego że, no wiecie, ten pył, to na pewno będzie jakieś wiercenie. I nie chcą tego uszkodzić. Wiecie, każdy tutaj łazi i w gumowcach, i w jakichś tam butach, nosi się po prostu od tej zaprawy, więc nie chcą tego porysować. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby okleić to właśnie taką płachtą, żeby nic się nie stało. A myślę, że za tydzień już będziemy mogli wam pokazać łazienki. Jak będą skończone, to już będzie całkiem inaczej wyglądać. Tutaj już wiszą piloty na ścianach i tak dalej. Wszystko to już popowieszali. Więc no zobaczymy, no robota wre naprawdę bardzo szybko. Tutaj pan wykańcza jeszcze basen z tej drugiej strony, czyli no pracują cały czas.
obojętnie kiedy byśmy nie przyszli, robota wre, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No a ten prysznic, o którym ja mówiłam na zewnątrz, no to jest tutaj koło basenu, więc można sobie Zobaczcie wyjść z basenu sobie. i po prostu wejść pod prysznic. Żeby On jeszcze pukać nie się, jest co nie? wykafelkowany, musimy poczekać, aż będzie to zrobione. A uważam, że to jest bardzo fajne, że można się wymyć nawet na zewnątrz. No kochani, przyjechaliśmy do Central Samui na soczki, coś zjeść oczywiście. Żona soczek kokosowy już wypity. Ja miałem ochotę na pomarańczowy, ale tutaj takie wiecie, słodziutkie jest wszystko. No miałeś tutaj świeżo wyciskany, czemu tam nie kupiłeś? Pomarańczowy? Nie, No to u nich te pomarańcze takie są małe, tu nie ma dużych pomarańczy. to takie mandarynki bardziej niż No pomarańcze. ale tak słodkie są bardzo, wiecie, dlatego są bez cukru, bo już same w sobie mają tyle słodyczy, że jeszcze jakby dosypało się cukru, to nawet taj by żaden nie wypił, bo by mu było za słodkie. Oj, by pili. Do naszego domku, kochani, to kuchnia już jest zamówiona. Dostaliśmy projekt, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście został zatwierdzony, bardzo nam się podoba. Jest No, elegancko, zobaczymy, jak będzie żona na wybrała. O, A zawsze. ty nie wybierałeś dobrze. ze mną? Nie. Jezu, widzicie, jaki on jest? Nie chce się angażować. On to chyba chciałby się tylko wprowadzić i koniec, żeby mieszkać i tyle. Tak, Czemu tak jest? no bo ty masz dobry gust. A później będziesz mi mówił, że mogłaś to zrobić inaczej, albo to inaczej. Znam Ja cię. ci, poczekaj, przedstawiłem jedną całą moją wersję i zrobiliśmy ją na początku, ale ty jej nie zaakceptowałaś i oczywiście Ale musiałeś jaką zmienić twoją po wersję? swojemu. To ciekawe, a co ty tam A ty narysował? nie pamiętasz? Nie, No przypomnij sobie. nie pamiętam, to przypomnij mi, bo nie wiem, jaką wersję No, ty na zrobiłeś. szaro i tak dalej. A, na No szaro. właśnie. Nie, no słuchajcie, nie, to za dużo tej szarości. Tutaj mieszkamy w takiej krainie uśmiechu i wszystko jest takie słoneczne, fajne i super. A Znaczy oni to tu z ładna była ta szarością. kuchnia też, no ale Słucham? wybraliśmy inną po prostu, więc to nie jest do końca tak jak ty sobie myślisz, że tutaj to tylko ja i wszystko jest na moich barkach. Tak nie jest, po prostu przedstawiłem swoją wersję, Adrianka przedstawiła swoją i wyszło, że jej jest lepsza, ponieważ patrzyliśmy na to pod różnymi aspektami. Ale nie No. było tak, że była kłótnia, kochani. Nie myślcie Nie. sobie, żebyśmy się sprzeczali. Nie, po prostu... Ja nie pamiętam, że Dawid cokolwiek wybierał. To mnie zdziwiłeś teraz naprawdę. bo No to weź sobie w telefon i zobacz zdjęcia jakie są, no. A, mówisz tylko o kuchni, tak? O kuchni mówię, tak. A, no to prawda. To Dawid chciał kuchnię taką szarą. Nie, to zgadzam się z tym. Chciał rzeczywiście wszystko w szarości. Ja uważam, że No to nie jest za wszystko, ciemne. już No, ale nie prawie. gadaj, że Ale i prawie było wszystko na wszystko. szaro i na ciemno, bo to taki smutny facet. Nieprawda, tak to Nie, nie że było. smutny facet, ale Już podobał ci się powiedziałem, ten co kolor zrobiliśmy, taki- kochanie, No właśnie, już. Zmieniliśmy to po prostu na zupełnie inny kolor. Może kiedyś po prostu postawimy te dwie propozycje obok siebie, bo mamy tą szarą kuchnię jeszcze, mamy jak to wyglądało. Pokażemy Wam po prostu obok siebie i sami zdecydujecie co, jak może zrobimy to w kolejnym odcinku, co? Nie, Czemu? dlatego, że każdy będzie chciał później taką kuchnię jak my. Ale to nieprawda, Dawid, no każdy ma inny gust. Dlaczego ty Nieprawda, zawsze myślisz, bo że jak coś pokażemy, Wiele to zaraz ludzi, ludzie będą kochanie, zgodni? znam to z doświadczenia. Nie wiem, ja nie jestem taka jak on, słuchajcie, ja to bym każdemu pokazała, nie mam z tym problemu, niech jeżeli ludzie się, nie wiem, w jakiś sposób sugerują naszym gustem, Nie to no, chyba wzoruje jest się okej. bardzo dużo ludzi, ale tu nie chodzi nawet tylko o domy, tylko ogólnie o działalność w internecie, ale to jest normalne, więc ja po prostu wolę To nie trochę wiem, dlaczego poczekać. ty masz taki problem z tym, żeby pokazać. No, to słuchaj, to jest mój punkt widzenia i ja w nim zostaję. Dobrze, później kochani, możemy to napiszcie pokazać. w komentarzu, jak wy myślicie, czy bylibyście tacy jak ja, żeby wszystko pokazać, żeby była jakaś inspiracja, żeby ludzie mieli po prostu jakiś punkt zaczepienia, czy wolelibyście, jak budujecie dom, żeby nikt tego nie widział i nikt, tak jak Dawid mówi, nie zgapiał. No nie wiem, jestem ciekawa waszego zdania. Dobra, my uciekamy do domu, żeby nam nie zaczęło padać. Pogoda jest na razie bardzo ładna, jak na porę deszczową. Słoneczko jest za chmurkami, ale próbuje się przebić. Może pokażesz tam w tym jednym miejscu, bardzo Ty ładnie wygadujesz wygląda. w ogóle. Co? Zgania wszystko na mnie. Ale nie zganiam wszystko na ciebie. Ty Jest sam dobra wyrażasz pogoda. swoje zdania. Ja No jestem tak. ciekawa, jakby kto inny powiedział. No. Jesteśmy motocyklem, więc... Ale dlaczego się ciągle ze mnie wyśmiewasz? Dobra, już nie będę się z ciebie wyśmiewał. No nie wiem, tak mi się przykro zrobiło teraz, że mówisz, że to co złego to ty. Przecież to nieprawda. Ja... No ale tak to wygląda, jak to się słucha. Nie. Ja tego tak nie widzę. To zobaczysz.
Nie, no kochani, no ja nie chcę ani mówić, że mój mąż jest jakiś zły, ani że jest mało dowcipny, czy coś w tym rodzaju. Uważam, że to jest bardzo pogodny człowiek. Tylko po prostu wiele rzeczy umywa rączki i mówi, że mu się nie chce tych rzeczy robić. Kochanie, ty nie rób ze mnie tutaj lenia i człowieka Ale ty sam małomównego. sobie mówisz, że jesteś I to prawda, ale wiesz, ja po prostu nie jestem osobą medialną tak jak ty i Słuchajcie, bo to jest tak, jak ktoś o sobie powie, że jest leniwy, to jest okej, ale jak usłyszy to z ust kogoś innego, to już nie jest prawdą. nie, no bo to tak ty przedstawiasz, wiesz, i Ja cię jak ja się nie przedstawiam w jak najlepszym jak ja się świetle, tutaj kochanie, tak dużo naprawdę, nie ja cię odzywam, Ale ja nie wiem, jesteśmy tutaj razem, rozumiemy się doskonale, nie ma tutaj żadnych kłótni, nie ma niczego. Oczywiście, że w każdym związku są jakieś tam dyskusje, jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ty ale czy to ja. jest normalne. No ale to jest chyba normalne, tu nie ma jakichś kłótni. Czy ja go przedstawiam w złym świetle, kochani? Nie, tylko wiesz, są ludzie, przedstawiam. którzy nie znają mnie i nie widzą tego, tak jak Ale ty to Dawid, widzisz. to, co chcesz ludziom przekazać, to jest jedna sprawa. Ja nie A chcę jak nic ludzie przekazywać, to odbiorą, ja jestem, to jest wiesz. inna sprawa. Jeżeli ktoś ciebie nie lubi, to i tak możesz być najcudowniejszy na świecie, oni cię i tak nie polubią. Do tego Ale nie ja można nie kogoś muszę. przekonać. Ja nie muszę, mi jest Albo tak cię dobrze. lubi, albo cię nie lubi i taka jest sytuacja. Dobra, nie chcemy już więcej dyskutować. Nie przedstawiam cię źle. Dobrze, Bardzo kochanie. cię kocham, kochani. Też Jesteś cię dla kocham. mnie idealny. No. No co? A, idźcie, nie wiadomo jak to zakończyć. Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy was Zostawcie serdecznie. łapkę w górę najpierw. Łapka w górę i oczywiście subskrypcję, żebyście nie przegapili, jak ta nasza willa będzie dalej wyglądała. Mamy jeszcze jedną bardzo dużą niespodziankę, ale o tym opowiemy kiedy indziej. No, No, do zobaczenia, musicie kochani. być po prostu cierpliwi. Ła. Do widzenia, kochani, trzymajcie się. Pa, pa. Buziaki. Salut! Hej. Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.